Od dziś słowo Niemiec jest najstraszniejszym i najbardziej perfidnym wyzwiskiem na całym świecie. Musimy się mścić. Witam Was serdecznie w kolejnej przygodzie z opowieściami dotyczącymi trudnej historii i trudnej przeszłości XX wieku. Dziś odcinek o zemście, ale zemście Rosjan na Niemcach, a mieli się za co mścić. Wyobraźcie sobie, że Związek Radziecki z wyliczeń Michaela Jonesa, wybitnego brytyjskiego historyka, stracił 26 milionów żołnierzy i ludności cywilnej. Żaden kraj podczas II wojny światowej nie stracił tak potężnej liczby ludzi. Niemcy zrównali z ziemią 1700 rosyjskich miast. 70 000 wsi. To są astronomiczne liczby. Za tymi liczbami idzie zawsze ludzkie życie. 84 000 szkół, 43 000 bibliotek, 40 000 szpitali, 400 muzeów i 6 milionów, to jakiś obłęd, 6 milionów budynków mieszkalnych. Żaden kraj walczący z Niemcami nie stracił i nie poniósł takich kosztów jak Związek Radziecki. Ja wiem, że najpierw Stalin był sojusznikiem Hitlera, potem Hitler uderzył na Stalina, ale ja bym chciał wam opowiedzieć perspektywę zwykłego człowieka, bo ja w odcinkach History powtarzam, że historia ma zawsze twarz zwykłych ludzi. I ci zwykli ludzie w Związku Sowieckim mścili się właśnie za to na Niemcach. I o tym jest dzisiejszy odcinek. A partnerem dzisiejszego odcinka jest kancelaria adwokacka Coletta Magdalena Kolenda. Polecam kancelarię pani Magdaleny, dlatego, że jest profesjonalna, empatyczna i świetnie załatwia wiele trudnych spraw. Jak na przykład hejt, pomówienia, czy nieuczciwego wspólnika, albo też trudne sprawy rodzinne i zawiłe tematy związane na przykład ze spadkiem. Kancelaria adwokacka Coletta Magdalena Kolenda to naprawdę mega profesjonalny partner do załatwienia właśnie takich spraw, którymi się mierzymy w życiu codziennym, albo być może kiedyś przyjdzie nam się zmierzyć. Link do kancelarii znajdziecie w opisie pod filmem. Na ścianie naszej kantyny pojawił się wielki napis, który brzmiał: czy zabiłeś już jakiegoś Niemca? Nie? To natychmiast to zrób. Tak wspominała szyfrantka radziecka I Frontu Białoruskiego. Nienawiść była tak silna i tak potężna, że zatruwała, wchodziła pod skórę w całym naszym organizmie. Zresztą, mówi radziecka szyfrantka, mieliśmy się za co mścić. Moich rodziców żołdacy niemieccy zmasakrowali w Sewastopolu. Ilja Ehrenburg, radziecki pisarz, ulubieniec Stalina, mimo że był żydowskiego pochodzenia. Wiecie, że Stalin był potwornym antysemitą. Ten pisarz, subtelny pisarz, zasłynął jako korespondent wojenny w czasie II wojny światowej, który wręcz wzywał do krwawej i ostatecznej rozprawy z Niemcami. Zabij
Niemca, pisał Ehrenburg. To życzenie twojej babci. Zabij Niemca, pisał dalej. To modlitwa twojego dziecka. Zabij Niemca, tego wymaga od ciebie ojczyzna. Czy zabiłeś dzisiaj już jakiegoś Niemca? Nie? To zmarnowałeś swój dzień. Od dziś słowo Niemiec jest najstraszniejszym i najbardziej perfidnym wyzwiskiem na całym świecie. Musimy się mścić. Szesnastego października 1944 roku oddziały Armii Czerwonej wkraczają na teren Prus Wschodnich, a więc na teren Rzeszy. Pierwszy raz jest okazja do krwawej zemsty. 21 października 1944 roku Sowieci zajmują wieś Nemersdorf. Na drugi dzień Niemcy ją odbijają. I to, co widzą w tej pruskiej wiosce, jest czymś, co zapamiętają na zawsze. Ginter Koszorek, grenadier pancerny, opowiada: wszędzie trupy kobiet, z których zdarte jest ubranie, aby można było je zhańbić. Po zhańbieniu kobiety te zostały okaleczone w potworny sposób. W stodole widzimy starca, który ma przebite gardło widłami. W domach rozprute są poduszki i pierzyny. Wśród piór z tych właśnie poduszek, pierzyn, nasączonych krwią, leżą trupy dzieci i kobiet. Żołnierz Volkssturmu Karl Potrek opowiada, że jak rekruci, którzy byli świeżym uzupełnieniem niemieckich oddziałów, weszli i zobaczyli to wszystko, najpierw wymiotowali. Część zwariowała, a część od razu spanikowała i chciała dezerterować. W jednej ze stodół tej wsi w Prusach Wschodnich, kiedy otworzył ją, zobaczył przybitą gwoździami nagą kobietę w pozycji ukrzyżowanej. Nie mógł zrozumieć, dlaczego takie bestialstwo. 74 zamordowane osoby. Miał 16 lat. Miał sprany umysł propagandą nazistowską, niemiecką, hitlerowską. Więc być może nie wiedział, albo nie chciał wiedzieć, co Niemcy robili na terenach Związku Radzieckiego. W przeddzień ofensywy styczniowej 1945 roku generał Czerniachowski napisał w rozkazie: nie będzie litości, nie okazujcie nikomu żadnej litości, tak jak żadnej litości nie okazywano wam. Wszyscy płoniemy od nienawiści i pragnienia zemsty. Żołnierze frontu białoruskiego dowodzonego wówczas przez marszałka Georgieja Żukowa usłyszeli: nadszedł czas rozrachunku z niemiecko-faszystowskim motłochem. Czas zemsty za udręki zadane narodowi radzieckiemu. Czas zemsty za zamęczone na śmierć żony i dzieci, za spalonych w diabelskich piecach, zaduszonych w komorach gazowych, rozstrzelanych i torturowanych. Nie miejcie litości. Erich Koch zakazał ewakuacji ludności cywilnej, niemieckiej ludności cywilnej z terenu Prus Wschodnich. Ale i tak ludzie uderzyli. Uderzyli falą, wielką rzeką uciekinierów do portów bałtyckich, aby uciekać przed Armią Czerwoną. Między 12 stycznia 1945 roku a końcem lutego ponad 8,5 miliona Niemców uciekło, zostawiając swoje domy, wsie, miasteczka, urzędy, wszystko przed dyszącymi z zemsty oddziałami Armii Czerwonej. Siergiej Szujski, dowódca czołgu sowieckiego, tak relacjonował
tamten czas. Niemców gnietliśmy jak gnidy codziennie. Szliśmy za nimi w krok. Nikt nie okazywał litości. Rozjeżdżaliśmy całe kolumny cywilów. Ja sam swoim czołgiem uderzyłem w wóz z końmi. Zepchnąłem ich w przepaść. Nawet się nie zatrzymałem, aby spojrzeć, czy kobiety niemieckie i dzieci, które jechały na tym wozie razem ze starcami, żyją tam w tej przepaści. Nie interesowało mnie to kompletnie. Interesowała mnie tylko krwawa zemsta. Antoni Beevor, wybitny historyk brytyjski, którego bardzo cenię i czytam książki i polecam, dotarł do meldunku NKWD-stów z pewnego pruskiego miasteczka, w którym przesłuchiwano niemieckie kobiety. Jedna z nich, Emma Knopf, zeznawała, że siedziały w piwnicy. Przyszli żołnierze Armii Czerwonej. Kazali wyjść 6 kobietom. I wtedy ją zhańbiło 12 czerwonoarmistów. Kazali im wejść z powrotem do piwnicy. Za 4 godziny przyszło 6 pijanych czerwonoarmistów. Znowu ją wyciągnęli i zhańbili 6 razy. Włożyli jeszcze raz do piwnicy. I nad ranem następnego dnia przyszło pijanych w sztok 12 i zrobiło to samo. Przy jej dzieciach, które siedziały i to wszystko widziały. Niemki chciały podciąć sobie żyły. I dzieciom też. Ale nieumiejętnie to czyniły i to sprawiło, że oddziały NKWD po prostu je uratowały. Zanim jeszcze opowiem wam o kolejnych makabrach, pozwólcie, że założę czapkę. Dzisiaj jest strasznie zimno. Wcześniej występowałem bez czapki, ale zmarzłem. Specjalnie pokazuję wam elementy świata, którego nie ma. Pustą kaplicę w lesie po opustoszałej całkowicie niemieckiej wsi, wraz z krzyżem kamiennym, który, gdyby potrafił mówić, na pewno opowiedziałby wiele zdarzeń z zimy 45 roku, kiedy to wszystko, co opowiadam, się działo. Reinhold Janke ucieka z rodziną do Gdańska. Przed upadkiem miasta dezerteruje i wraca do swojej wsi w Prusach Wschodnich. Tam zostaje złapany i z kilkoma niemieckimi cywilami wrzucony do stodoły. Jest świadkiem, kiedy kobieta Niemka zaczyna rodzić. Ale dziecko rodzi się martwe. Pod wpływem całej tej agonii strachu i tych wydarzeń, to chyba był tego skutek. Wchodzą sowieccy żołnierze. Widzą ją leżącą. I zaczynają się nad nią pastwić. 25 razy. 25 razy. Ja nie muszę mówić co. Wy wiecie, co zrobiono. 25 razy. Inne kobiety, które tam były, zaczęły chować się. Miały ochotę rozgrzebać klepisko stodoły i jak dżównice wryć się w ziemię i przykryć, żeby ich nie widzieli. Reinhold stał 10 metrów. Wszystko obserwował. Po tych 25 razach kobieta umarła. Sowieci nie znali litości. Zresztą to samo mówili im dowódcy, że mają okazję pomścić swoich braci, siostry, ojców, przyjaciół i mają okazję pomścić to, co zrobiono ich ojczyźnie. A więc mszczono. Łapią mężczyznę, niemieckiego starca, zaprzęgają go do pługa, każą mu orać pole. Kiedy nie ma siły, dopiero dostaje serią z karabinu maszynowego. Kiedy łapią niemieckiego żołnierza i znajdują u niego odznaczenia, rozpinają mu bluzę, przykładają odznaczenia do piersi i gwoździami, hakami albo czymkolwiek przybijają mu te odznaczenia do ciała. Słyszałem opowieść o SS-manie, którego złapali i który mówił, że ma dopiero 18 lat i został siłą wcielony do SS, oczywiście kłamstwo, i że jest pianistą, że kończył konserwatorium w Berlinie.
Sowiecki oficer powiedział, skoro jesteś pianistą, to akurat jest fortepian. Zobacz, graj. I zaczął grać. I powiedział mu, będziesz żył, dopóki będziesz grał. Grał prawie całą noc. Nad ranem upadł twarzą z płaczem w klawiaturę. Wyciągnął pistolet i strzelił mu w głowę. Zemsta tak zżerała serca i umysły sowieckiego człowieka, że nawet ci, którzy działali w ruchu antynazistowskim i byli komunistami i wychodzili do Armii Czerwonej i mówili, że są przeciwnikami Hitlera, ale powiedzieli to po niemiecku i byli Niemcami. I to wystarczyło, aby ich całkowicie zdyskwalifikować. Artura Liwiniusa, właściciela ziemskiego jednego z majątków, tutaj, gdzie teraz jestem, zastrzelono, a ciało poćwiartowano i rzucono świniom na pożarcie. Eberhard Braunschweig, który działał w ruchu antynazistowskim, wyszedł powiedzieć, że wita czerwonoarmistów. Zabrano jego żonę i jeszcze służbę, która była, pod stodołę pepesza rozstrzelano. A potem ciała kazano rzucić do domu, podpalono i pochód ruszył dalej. Ale byli też ludzie, którzy nie wpadli w ten szał zemsty. Jak major Lew Korpielew, który znalazł matkę i jej 13-letnią córkę. Obie zostały wielokrotnie zhańbione. Zabrał je do punktu medycznego. Słysząc, co zaszło, dyżurny oficer dostał szału i zaczął krzyczeć, że sprawcy tego wszystkiego to łajdacy i bandyci. Nieważne, że noszą gwiazdę Armii Czerwonej na swoim mundurze. Dziękuję wam bardzo, że jesteście z nami. Pamiętajcie, że dzięki waszemu wsparciu my realizujemy kolejne wtorkowe spotkania z przeszłością, z trudną przeszłością XX wieku. Pamiętajcie, że możecie nas wspierać poprzez kanał YouTube. Pod każdym odcinkiem znajdujecie przycisk Wesprzyj, wystarczy w niego kliknąć i wybrać sobie odpowiedni pakiet z przypisanymi do niego bonusami, jak podcasty, unikalne reportaże, miejsce w tajnej grupie na Facebooku, gdzie dzielimy się artefaktami, zdjęciami i kulisami kręcenia Historystory. Pamiętajcie również o partnerze dzisiejszego odcinka, jakim jest Kancelaria Adwokacka Kolendy Magdaleny Kolendy. Polecam ją szczególnie wszystkim tym, którzy naprawdę potrzebują sprawiedliwości.